Witam Was w zimowym odcinku. Dzisiaj pokażę Wam najwyższe naturalne wzniesienie województwa łódzkiego. Naturalne to istotne, ponieważ najwyższe to będzie w okolicy kopalni Bełchatów. Tam jest sztucznie usypana góra. Także dzisiaj zajmujemy się tym naturalnym, który nazywa się Fajna Ryba. Wchodzi w skład korony gór świętokrzyskich, mimo że nie znajduje się w województwie świętokrzyskim, natomiast tuż obok. Będziemy wchodzić na szczyt, prawdopodobnie zajmie nam to jedynie kilkanaście minut i rozpoczynamy naszą trasę we wsi Józefów. Fajna ryba jest fajna, ale jeszcze fajniejszy jest śledzik Wigilii po tatarsku. No i po niecałych 10 minutach docieramy do pierwszego punktu widokowego, pierwszego i jedynego de facto, bo sam szczyt będzie zalesiony i przed nami mamy tak, góry mokre i góry suche. Ty, gdzie jest mój mikrofon? Do czego ja gadam? Halo, halo, próba mikrofonu. Podejście było strome jedynie na początku, teraz sobie wędrujemy po zupełnie płaskim terenie, przez całkiem urokliwy las sosnowy. Oznakowanie szlaków jest całkiem w porządku. A pod śniegiem zdaje się, że kryje się mnóstwo jagodzin. Szczyt, na który zmierzamy, ma około 350 metrów. Dokładnie będziemy widzieli na górze, bo na pewno jest plakietka. Natomiast podejście to około tyle metrów. No dobra, to co? Pewnie każdy zastanawia się, skąd taka nazwa. No i tak, opcje są trzy. Pierwsza to taka, że rzekomo wzgórze przypomina rybę, w dodatku fajną. Nie wiem, drona nie mamy, może z powietrza, może i tak. Druga legenda to, że podobno w potoku u podnóża góry kiedyś tam, dawno temu wyłowiono bardzo szlachetną rybę. Fajną na pewno. No i jeszcze trzecia opcja, że dawno temu właścicielem tych terenów był pewien Żyd, którego nazwisko to było jakoś Wajna ryba, czy coś takiego. No i to zmienili na Fajna. No i wyszło jak wyszło. O! I o wilku mowa, tak jak mówiłem, około 350 metrów i się za bardzo nie pomyliłem. 347. Cała pętelka szlakiem żółtym i zielonym to około 7 km. Można sobie trasę skrócić różnymi duktami leśnymi do około 5 km. Także jest to raczej spokojny, niedzielny spacer. Jakby komuś było mało, to tutaj w okolicy Przedborza mamy jeszcze dwa rezerwaty. Rezerwat Bukowa Góra, do którego się właśnie udajemy, gdzie podobno wśród lasu kryje się stary szyb, który miał być wykorzystywany jako miała być kopalnia soli czy coś. Generalnie trochę dziko i brzydko, w sensie zaniedbanie. Cała buczyna, owszem, wiekowa, elegancka. Turysto w Czasowiczu, mieszkańcu parku, pamiętaj, zachowaj szacunek dla otaczającej Cię przyrody i tak dalej, i tak dalej.
Ale co najważniejsze, można spotkać tutaj Puszczyka Uralskiego. Spójrzcie, jaki jest piękny. Dobra, jesteśmy na czarnym szlaku północnej części rezerwatu i gdzieś tutaj powinien być słabo oznakowany szlak niebieski, którym dojdziemy do tego bunkra. Ten bunkier, czyli szyb, był wybudowany po to, żeby poszukiwać sól kamienną. O, i chyba to będzie tutaj. Tu jest czarny, a tu jest nie wiadomo jaki, bo zatarty. No ale nie wygląda, jakby można było tędy przejść. No nie wiem, to jest chyba jakaś ściema, bo na mapie nawet nie ma tego szlaku niebieskiego, także bunkrów nie ma, ale sami wiecie. No dobra, to co, wychodzimy z tego lasu. Także chciałem powiedzieć, że było mi bardzo miło, że jeszcze daliśmy radę się spotkać razem w tym roku na YouTubie. No i cóż, pozostaje mi życzyć Wam tylko szczęśliwego nowego roku i do zobaczenia w kolejnych filmach.